Ja się nazywam Joanna Zalipska i pracuję w naszym instytucie w departamencie BP3, czyli na Chorzej, i zajmuję się neutrinami, pracuję w polskiej grupie, w takiej grupie neutrinowej warszawskiej. I ja bym chciała Państwu dzisiaj opowiedzieć o tych neutrinach, o tych cząstkach, którymi się właśnie zajmujemy. I o czym będzie? Będzie o tym, że właśnie te neutrina są cząstkami elementarnymi, czyli najmniejszymi składnikami materii. Będzie o tym, kto wpadł na pomysł w ogóle istnienia neutrina, jak je odkryto. Powiem o tym, skąd się biorą neutrina we wszechświecie, jak fizycy mierzą te neutrina, jakie są detektory do pomiaru tych cząstek oraz powiem, co trzeba zrobić, żeby takie neutrina wyprodukować sobie samemu sztucznie w eksperymentach. No więc tak przechodząc troszeczkę do historii, na początku XX wieku ludzie wiedzieli, że materia składa się z atomów. Wiedziano, że dookoła tych atomów krążą elektrony oraz że atomy składają się z jądra, w którego skład wchodzą protony i neutrony. Natomiast nie wiedziano o tym, że istnieją jeszcze kwarki i nie odkryto wielu cząstek elementarnych, które zostały odkryte w późniejszych latach. Cała historia neutrina związana jest z zagadką rozpadu beta, która to zagadka nurtowała fizyków mniej więcej 100 lat temu. Miała ona związek z tym, że uważano, że rozpad beta jest rozpadem dwuciałowym. I tak jak tutaj jest przykład narysowany, momencik, tu. Jądro cezu rozpadałoby się na pas z emisją cząstki beta, czyli elektronu, i ponieważ to jest rozpad dwuciałowy, to przewidywano, że ta energia tego elektronu ten elektron będzie monochromatyczny, będzie miał ściśle określoną energię. Natomiast zmierzono rozkład ciągły. No więc tutaj fizycy zaczęli się zastanawiać, czy rzeczywiście energia jest w ogóle zachowana. Jak wiadomo, zasada zachowania energii zawsze była w fizyce święta. I tutaj z pomysłem w 1930 roku pojawił się Wolfgang Pauli, który powiedział, że ten rozpad beta nie jest rozpadem dwuciałowym, tak jak fizycy myśleli, ale że jest to rozpad trzyciałowy, w którym poza elektronem również emitowana jest taka cząstka jak neutrino. On ją wtedy chyba jakoś inaczej nazwał. Neutronem to neutrino, później tą nazwę wprowadzono, wydaje mi się, jakiś czas później. No i właśnie to, co Wolfgang Pauli powiedział, że ta cząstka, że on zrobił coś strasznego, bo przewidział cząstkę, której nie będzie się dało zarejestrować, ponieważ według niego cząstka ta miała być bezmasowa i miała praktycznie w ogóle nie oddziaływać z materią. No i rzeczywiście trzeba było czekać ponad 25 lat na dowód na to, że te cząstki neutrina istnieją. I taki eksperyment w 1956 roku przeprowadził Reines i Kołak i patrzyli się oni na poszukiwanie odwrotnego rozpadu beta, czyli detekcji neutrina pochodzącego z reaktora Savannah-River. Oni użyli sobie takiego detektora z ciekłego scintylatora przełożonego wodą domieszkowaną kadmem. I jak tutaj te neutrina miały oddziaływać? No w oddziaływaniu miał powstać pozytron, który później anihilował na dwie gamy, i również neutron, który był wychwytywany przez ten kadm z domieszki z wody. No i następnie ten kadm emitował gamy. 15 nanosekund później po tej emisji gam od pozytronu. I rzeczywiście takie przypadki zarejestrowano, czyli to stanowiło dowód na to, że te neutrina istnieją. No więc jak wygląda nasza tabelka cząstek elementarnych, czyli takich niepodzielnych, które nie mają, uważamy w tej chwili, że nie mają wewnętrznej struktury. No więc my wyróżniamy 3 rodziny cząstek w fizyce. Jeśli mówimy o kwarkach, to mamy rodzinę kwarków górnego i dolnego, powabnego i dziwnego oraz top i bottom. Natomiast jeśli mówimy o leptonach, to mamy 3 leptony. Ten najbardziej znany elektron, cięższy mion i jeszcze cięższy tauron oraz 3 neutrina, które im towarzyszą. I to neutrino, którym się posłużono do udowodnienia w ogóle istnienia neutrin, to było neutrino elektronowe, a tak naprawdę to jego antycząstka antyneutrino elektronowe. My mamy 2 inne neutrina, neutrino mionowe i neutrino tauronowe, i teraz będę chciała Państwu powiedzieć, w jaki sposób je wykryto. No więc w 1962 roku przeprowadzono doświadczenie Schwarza, Ledermana i Steinberga. Oni używali protonów z akceleratora w Brookhaven, które zderzały się z tarczą. I te protony produkowały piony, które następnie rozpadały się na mion i neutrino i badano oddziaływania tych neutrin. I co się okazało? Że jak te neutrina oddziałują, to one zawsze w wyniku oddziaływania produkują mion.
Nie elektron, nie tau, tylko mion. Stąd stwierdzono, że te neutrina są innego rodzaju. My teraz mówimy, że one mają inny zapach, one są stowarzyszone z mionem, więc nazywamy je neutrinami mionowymi. Na odkrycie trzeciego neutrina tauowego, trzeba było czekać aż do roku 2000 i dokonał tego eksperyment Donat. Upatrzył on na protony 800-gewowe z tewatronów w Fermilabie w Stanach Zjednoczonych i zderzał te protony z tarczą i patrzono tutaj na mezony D, które mogły się rozpadać na neutrino taunowe i tau. I próbowano zarejestrować tą cząstkę tau, ale ponieważ tau jest ciężkie, żyje ono krótko, więc w detektorze poszukiwano takiego załamania śladu, czyli że było tau i ono się rozpadło. Tutaj jest przykład, że rozpada się na hadron. I rzeczywiście takich oddziaływań zaobserwowano 9, przez co udowodniono, że to neutrino taunowe tam powstaje. No więc teraz skąd w ogóle biorą się neutrina? Jakie mamy źródła neutrin? No tak jak powiedziałam, my wiemy, że są neutrina pochodzące z reaktora, bo to posłużyło do odkrycia neutrin w ogóle. Mogą one powstawać w Słońcu, mogą powstawać w wybuchach supernowych, powstają również w atmosferze w wyniku oddziaływania promieniowania kosmicznego z atmosferą. My również możemy już w tej chwili sami produkować neutrina w akceleratorach, no i mogą też być neutrina reliktowe z wielkiego wybuchu. Badanie neutrin właściwie zaczęło się od patrzenia na neutrina słoneczne, czyli neutrina elektronowe pochodzące ze Słońca. I tutaj kilka takich ciekawostek związanych z neutrinami, tak żeby wyczuć trochę liczby. My wiemy, że w ciągu sekundy przenika przez ludzkie ciało taka liczba neutrin ze Słońca. To jest rzeczywiście bardzo dużo. Natomiast my tego w ogóle nie odczuwamy, prawda? No więc wniosek z tego, że te neutrina bardzo rzadko oddziałują. I typowo neutrino słoneczne przeniknie przez tyle ludzi, zanim oddziałuje w człowieku. Lub mówiąc w inny sposób, że prawdopodobieństwo, że neutrin oddziałuje w jednym z nas, to jest 1 na tą liczbę. Czy rzeczywiście to prawdopodobieństwo oddziaływania jest małe? W związku z tym my potrzebujemy dość dużych, masywnych detektorów, żeby te neutrina badać. No i historia neutrin słonecznych zaczęła się w latach 70. To były eksperymenty radiochemiczne, lata 70., 90. Eksperymenty takie jak Homestay i Galex. One się patrzyły na oddziaływanie neutrina przez prądy naładowane. Na przykład z chloru powstawał argon, emitowany był elektron, a z galu Kerman i też elektron emitowany. I tutaj po prostu chemicznie ekstrahowano te pierwiastki. Po prostu je wyodrębniano z tych detektorów, no i rzeczywiście te pierwiastki tam znaleziono, ich tam było chyba kilkanaście, także to nie była rzeczywiście duża statystyka, ale to i tak pozwoliło na wyciągnięcie wniosku, że tych oddziaływań neutrin elektronowych, które tam są obserwowane, jest ich mniej, niż by to przewiduje standardowy model Słońca. No więc jakaś zagadka. No i jakkolwiek te dwa eksperymenty pokazały jeszcze inny procent, że Galex zmierzył 58% tego, co przewiduje model Słońca, a Homestay 30 kilka procent. No więc zanim przejdę do rozwiązania, ja powiem jeszcze coś o samych właściwościach neutrin. Zapach neutrina określa to, z jaką cząstką stowarzyszoną ono powstaje. Czyli zawsze jak powstaje neutrino elektronowe, to ono powstaje w stowarzyszeniu z elektronem. Mionowe z mionem, które identyfikuje jego zapach. Nie ma czegoś takiego, że neutrino mionowe powstaje w stowarzyszeniu z tauem. I podobnie w momencie, kiedy my rejestrujemy neutrinę, jego oddziaływanie poprzez prądy naładowane, to neutrino elektronowe zawsze wyprodukuje elektron, mionowe mion, natomiast nie będzie takiej sytuacji, żeby neutrino mionowe wyprodukowało elektron. I to jest bardzo ważna rzecz, bo dążę tutaj do wyjaśnienia do takiej hipotezy oscylacji, czyli samoczynnej transformacji neutrin z jednego zapachu w drugie, która miałaby posłużyć za wytłumaczenie tej zagadki neutrin słonecznych, tego niedoboru, które te dwa eksperymenty radiochemiczne zaobserwowały. No więc jeśli nic się nie dzieje, jeśli mamy źródło neutrin i są to neutrina elektronowe, to w momencie ich rejestracji obserwujemy elektron. Jeśli mionowe, to mion. A co się dzieje, jeśli neutrina samoczynnie zmieniają zapach? Na przykład tutaj pokazane jest, że produkowane jest neutrino mionowe w stowarzyszeniu z mionem i ono w czasie podróży zmieni zapach na przykład na neutrino taunowe, więc w momencie, kiedy my je rejestrujemy, powstanie lepton tau, który nam identyfikuje ten zapach neutrina na końcu w momencie detekcji. No i była hipoteza taka,
że te neutrina elektronowe ze Słońca, one sobie przeoscylowały, no ale nie było na to dość długo dowodu. I tutaj pojawia się, tą zagadkę rozwiązał eksperyment SNO, Sudbury Neutrino Observatory. Był to eksperyment działający w latach 99-2006. Było zlokalizowany w Ontario w Kanadzie, umiejscowiony 2 km pod ziemią, żeby nie dochodziły do tego detektora miony z promieniowania kosmicznego. Był on wypełniony ciężką wodą, taką z deuterem D2O i wyposażony, był to detektor czerenkowowski i wyposażony był w fotopowielacze, które rejestrowały światło. To, co widać w takim detektorze Czerenkowa, to widać pierścienie. A tak dla przypomnienia, co to jest w ogóle promieniowanie Czerenkowa? No więc jeśli cząstka naładowana, na przykład mion, pochodzący z oddziaływania neutrina jonowego, jeśli ten mion porusza się z prędkością większą niż prędkość światła w danym ośrodku, czyli tutaj w wodzie czy w ciężkiej wodzie, to on emituje promieniowanie Czerenkowa. On emituje, to jest coś podobnego, jak myśliwiec wytwarza falę akustyczną uderzeniową po prostu. I to promieniowanie my obserwujemy w detektorze jako takie pierścienie. I te pierścienie jesteśmy w stanie identyfikować i widzieć, czy te neutrina tam oddziaływały. I co zrobiło SNO? No więc SNO w jeden sposób mierzyło liczbę oddziaływań neutrin elektronowych, czyli tych, które pierwotnie w tym Słońcu powstają. I dzięki domieszkowaniu ciężką wodą było w stanie zarejestrować oddziaływania przez tak zwane prądy naładowane, kiedy produkowany jest elektron w stanie końcowym i ten elektron wyświecał Czerenkowa i był w tym detektorze rejestrowany. Ale w kolejnej fazie eksperymentu do tej ciężkiej wody dodano soli, przez co umożliwiono rejestrację neutrin poprzez inny proces. My mówimy przez proces neutralny i w ten sposób mogły oddziaływać wszystkie rodzaje neutrin, wszystkie zapachy, i elektronowe, i jonowe, i kaonowe. Czyli niezależnie jakie to było neutrino, ono w tym detektorze oddziaływało, produkując tam neutron. Neutron był wychwytywany przez chlor, czyli przez tą sól, którą było domieszkowane D2, ciężka woda i liczono te oddziaływania. I okazało się, że jak zrobiono stosunek tych oddziaływań, to jest tych czułych na same neutrina elektronowe i czułych na wszystkie zapachy neutrin, to jest to jak 1 do 3. Czyli to tłumaczy, że tych oddziaływań czułych na wszystkie neutrina mamy 3 razy więcej. Czyli, że neutrino elektronowe, które pierwotnie powstało w Słońcu, ono zmieniło swój zapach, ono zmieniło swoją tożsamość i część z nich zmieniła się w neutrina mionowe, a część w neutrina taurowe. I to był dowód na istnienie oscylacji neutrin. No więc to, co SNO pokazało, że jeśli mamy, mierząc te oddziaływania czułe na wszystkie zapachy neutrin, pokazało, że strumień neutrin jest konsystentny ze standardowym modelem Słońca z tymi przewidywaniami produkcji neutrin elektronowych. Natomiast jeśli mierzyło same neutrina elektronowe, to ich widziało znacznie mniej. Czyli te elektronowe zmieniły się w inny rodzaj neutrina. I jak teraz można wytłumaczyć to, co widział Galex i Homestake, czyli te eksperymenty radiochemiczne? One widziały różny procent tych neutrin. No jak się popatrzymy na rozkład neutrin produkowanych w Słońcu, to jest rozkład energii, to te eksperymenty mają różny próg detekcji. Tutaj jest ten wodny Czerenkow, tutaj chlor i gallium, czyli z tych eksperymentów Galex i Homestake. No i ponieważ proces oscylacji neutrin, czyli ten transformacji, on zależy od energii, to w zależności od tego, który eksperyment nie badał, to różna część tych neutrin przeoscylowała, czyli się przemieniła. Tutaj odegrały też ważną rolę eksperymenty takie wodne Czerenkowe, jak Kamiokande i Superkamiokande, które mierzyły same neutrina elektronowe i one też widziały mniejszy procent niż to przewiduje standardowy model Słońca. I ja o tych eksperymentach czerenkowowskich chciałam teraz Państwu więcej opowiedzieć, ponieważ odegrały bardzo ważną rolę w fizyce neutrin. Pierwsze takie eksperymenty zbudowano w latach 80. i to są 2 eksperymenty. To był detektor IMP, zlokalizowany w Stanach Zjednoczonych, wypełniony 9 kilotonami wody, i drugi detektor Kamiokande w Japonii, który był wypełniony 3 kilotonami wody. Właściwie te detektory wybudowano w celu poszukiwania rozpadu protonu. Czyli chciano mieć dużą masę, żeby taki rzadki rozpad protonu zaobserwować. No do chwili obecnej tego rozpadu protonu nie zaobserwowano. Natomiast one się przysłużyły w dużej mierze, te detektory, do poznania fizyki neutrin. No i tutaj podobnie jak w tym detektorze SNO,
obserwowane jest światło czeremkowa i czytane jest ono przez fotopowielacze. W tej chwili w takim detektorze Super Kamiokande, już tym nowszym, większym, używa się takiego największego chyba na świecie wyprodukowanego fotopowielaczu o średnicy 50 cm, to jest taka duża bańka. One używają efektu fotoelektronu, że jeśli foton pada na fotokatodę, wybija elektron, one są tak w skrócie przyspieszane, powielane tutaj, no i sczytywany jest sygnał elektryczny. No więc, tak wracając do tych detektorów Cherenkova, miały posłużyć do znalezienia rozpadu protonu, ale jedną z pierwszych rzeczy, które zbierzyły, były neutrina pochodzące z wybuchu supernowej. Taka supernowa wybuchła w 1987 roku. Skąd te neutrina się biorą? Jak gwiazda się wypala, to w jej jądrze gromadzi się coraz więcej ciężkich pierwiastków. I w momencie, kiedy jądro żelaza, takie jak żelazo na przykład, jeśli jądro żelaza osiąga 1,4 masy Słońca, to ta gwiazda zaczyna się zapadać i dochodzi do wybuchu supernowej, w wyniku której emitowane są i fotony, i neutrina, tyle że fotony na początku są uwięzione, one się nie mogą wydostać z wewnętrznych warstw supernowej, więc najpierw wydostają się stamtąd neutrina i te neutrina zaobserwowano na kilka godzin przed tym, kiedy zaobserwowano rozbłysk w ogóle tej supernowej. No więc obecne detektory cherenkowowskie, one również są nastawione na poszukiwanie takich wybuchów supernowych, no ale one się zdarzają nie za często w naszej galaktyce. Typowo co 30 lat, ale te właściwie, które możemy zaobserwować, podobno tak raz na 50 lat. No więc te detektory cały czas czekają na kolejny wybuch supernowej. No ale właściwie te detektory posłużyły również i odegrały ważną rolę w pomiarze tzw. neutryn atmosferycznych. W momencie, kiedy promieniowanie kosmiczne oddziałuje z atmosferą, powstają piony. One się rozpadają na mion i neutrino, dając neutrina jonowe. Później miony rozpadają się również na neutrino elektronowe i neutrino jonowe. I tak powstaje strumień neutrin atmosferycznych. Tak z grubsza mówiąc, mamy 2 razy więcej neutrin jonowych niż neutrin elektronowych. I takie to oddziaływania neutrin badał eksperyment Kamiokande, ten umieszczony w Japonii, i widział tam pewną asymetrię między neutrynami przechodzącymi pod różnym kątem, natomiast nie był w stanie wyciągnąć żadnego wniosku, bo to był za mały detektor. I w tym celu zdecydowano się na wybudowanie większego detektora Super Kamiokande i ten detektor jest zlokalizowany w Alpach japońskich, umiejscowiony jest, on działa w tej chwili od 1996 roku, kilometr pod ziemią, jest wypełniony 50 kilotonami ultraczystej wody i wyposażony jest w 11 000 tych właśnie dużych fotopowielaczy czujników światła, które rejestrują promieniowanie Cherenkova. I teraz chciałam Państwu pokazać film, wziąć na taką wycieczkę po Super Kamiokande. Super Kamiokande is the largest underground neutrino observatory in the world and is located 1,000 meters beneath Mount Ikenoyama in Kamioka Town, Gifu Prefecture, Japan. Super Kamiokande lies deep within the Kamioka mine, a dangerous place in which ordinary people cannot normally enter. Let's take a quick tour through the underground laboratory. This is the entrance to the mine. The temperature is 13 degrees Celsius year-round. Dressed in long sleeves and pants, we put on a helmet, grab a flashlight, and use special cars to go inside. From the entrance, we travel down a pitch-black tunnel for several minutes before the entrance to Super Kamiokande finally comes into view. This is the entrance to Super Kamiokande. Let's open the door and go inside. Passing through the hallway, we step out into a large open space. We are now on top of the Super Kamiokande detector.
Just below us is its water tank, 40 meters in height and diameter, which has almost 13,000 photosensors on its walls. The ceiling is dome-shaped to disperse the weight of the 1,000 meters of mountain overhead. The cavern walls are covered with a polyurethane coating to prevent radioactive materials in the rock from interfering with Super Kamiokande measurements. In this room, sophisticated electronics process signals from Super Kamiokande's photosensors. Cables coming from nearly 13,000 sensors are connected to these circuit boards. The photosensors determine the amount of light and the time it arrived in the detector. The electronics then digitize those signals and send them to computers above ground. This is the control room. Observations at Super Kamiokande continue 24 hours a day, 365 days a year, and researchers continuously monitor the detector status. From 8 a.m. to 4 p.m., 2 researchers stand watch in this room. Data that has just been recorded by the detector is shown on this monitor. Neutrino data might be present in the mix. This room houses equipment for making the pure water which fills Super Kamiokande. Water inside the detector is circulated and purified at a rate of about 60 tons per hour. We can hear the noise of several pumps echoing in the room. Groundwater flowing throughout the mountain is passed through a variety of filters and purifiers to remove absolutely all impurities, thereby turning it into ultra-pure water for the detector. This is the computation center of the Super Kamiokande Research Laboratory, which is located above ground and outside of the mine. Signals from the detector are sent here and stored. About 500 gigabytes of data are accumulated each day. Researchers use computers to analyze these data and study the properties of neutrinos. World-leading research is being pioneered right here. Dobrze, mam nadzieję, że pozwoliło to Państwu troszkę poczuć, jak ten detektor wygląda i jak się w nim człowiek, do niego można wejść w ogóle od czasu do czasu. I na przykład tutaj mamy zdjęcia wykonane z wnętrza tego detektora. No ja tutaj miałam szansę pracować na początku lat 2000, jak tam robiłam doktorat w Japonii. Natomiast w tym roku w wakacje otwarto ten detektor w celu takiej modernizacji, uszczelnienia przecieku oraz wymiany pewnych tych zepsutych części fotopowielaczy. No i tutaj dość liczna polska grupa pojechała, zarówno pracownicy z NCBJ-u, jak na przykład z Uniwersytetu Śląskiego, z Politechniki Warszawskiej, z IEWJ-u i braliśmy w tym po prostu udział. No ale co ten detektor tak naprawdę zmierzył w tej fizyce cząstek neutrin atmosferycznych? Tak jak powiedziałam, neutrina atmosferyczne, one powstają w atmosferze, ale one powstają dookoła całej Ziemi. Czyli one mogą dotrzeć do detektora zarówno te pochodzące z ponad detektora, przenikające przez ten kilometr góry, jak również detektor mierzy te neutrina, które powstają po drugiej stronie kuli ziemskiej. Czyli o te neutrina, one, jak powiedziałam, bardzo rzadko oddziałują, więc one w większości przenikają przez Ziemię i tylko część z nich oddziałuje w tym naszym detektorze. I dzięki temu, że my widzimy pierścienie Cherenkova, my jesteśmy w stanie zrekonstruować kierunek tego neutrina, czyli my wiemy, czy ono przyszło z dołu, czy ono przyszło z góry. My również jesteśmy w stanie zrekonstruować, zidentyfikować typ. Czy to było oddziałujące neutrino jonowe, czy oddziałujące neutrino elektronowe, poprzez to, w jaki sposób wygląda pierścień w tym detektorze czerenkowowskim.
No i co zaobserwowano? Jak zrobiono sobie rozkład kierunku liczby przypadków versus kierunek kąta przyjścia neutrina, to tutaj na niebiesko mamy pokazane przewidywanie ze strumienia neutrin atmosferycznych. No i te, które przychodziły z góry, spod detektora, no to zgadzały się z grubsza z tym przewidywaniem. Natomiast im dalej, im większy kąt zelitarny, czyli patrzymy na neutrina przychodzące z dołu, tym widzimy większy deficyt tych neutrin przechodzących przez całą Ziemię. No zostało to zinterpretowane jako oscylacja neutrin, czyli też transformacja neutrina jonowego, tym razem w taonowe. A dlaczego nie w elektronowe? No bo ponieważ badano też neutrina elektronowe w tym naszym eksperymencie. I zliczono też te liczby neutrin przychodzących z różnych kierunków. I tutaj akurat strumień z tych zaobserwowanych zgadzał się z przewidywaniami. No więc stąd wywnioskowano, że one się przemieniły w neutrina taonowe. My neutrin taonowych tutaj nie obserwujemy, ponieważ to są energie rzędu 1 gigaelektronowolta. One by nie były wyprodukowane i poza tym nie mogłyby mieć takiej energii, żeby wyświecić czerękowa w tym detektorze. Więc ten detektor jest po prostu nieczuły na neutrina taonowe. Jakkolwiek my takie prawdopodobieństwo oscylacji, takiego znikania neutrin jonowych, to nam udowodniło, że neutrina się mieszają. To znaczy, że neutrina o określonym zapachu, czyli elektronowe, jonowe i taonowe, one nie są tożsame ze stanami własnymi masy tych neutrin i my je nazywamy μ1, μ2, μ3, tylko można je opisać, przetransformować przy użyciu takiej macierzy mieszania, która jest sparametryzowana przez 3 kąty i dwa z nich to jest θ1, 3, θ2, 3. Ten θ1, 3 odpowiada za przemiany neutrin jonowych w elektronowe, ale ponieważ ona tutaj była mała, to w pierwszym przybliżeniu ten fragment się zaniedbywało. No i zostawał nam sinus kwadrat θ2, 3, który mierzono w tych oscylacjach. No i okazało się, że ten kąt jest równy prawie kątowi maksymalnemu 45 stopni. I to nam udowodniło, że jeśli zaobserwowaliśmy oscylację tych neutrin, to znaczy, że neutrina się mieszają. To nam jeszcze też udowodniło, że neutrina nie są bezmasowe i że one mają małą masę, ponieważ to prawdopodobieństwo zależy również od różnicy kwadratów tych stanów masowych. Jeśli ona by była 0, to wtedy ta oscylacja nie mogłaby zajść, czy w ogóle nie miałaby miejsca. Oscylacje zależą również od takiego parametru jak długości, na której badamy tę oscylację, oraz od energii neutrin i w ten sposób planuje się eksperymenty, żeby się tak dotunować do tego miejsca, w którym te oscylacje zachodzą. To odkrycie zostało ogłoszone w 1998 roku, więc jeszcze przed odkryciem tych oscylacji w neutrinach słonecznych. No i ono zapoczątkowało taką serię kolejnych eksperymentów akceleratorowych. No ludzie sobie powiedzieli, obserwujemy oscylacje w neutrinach atmosferycznych, ale czy my jesteśmy w stanie sztucznie wytworzyć te wiązki neutrin i czy te oscylacje tam też zachodzą, czy to jest tylko charakterystyczne dla neutrin atmosferycznych. I tak powstał pierwszy eksperyment akceleratorowy z długą bazą K2K. Ja w tym eksperymencie miałam szansę brać udział w czasie swojego doktoratu i on rzeczywiście potwierdził, że neutrina jonowe związki, że one znikają i to znikają podobnie jak to opisują neutrina atmosferyczne, więc to jest konsystentny proces obserwowany i w neutrinach atmosferycznych i w tych neutrinach związki. Później powstawały na kolejne eksperymenty jak MINOS, który też potwierdził te oscylacje, albo OPERA. OPERA to był eksperyment na wiązce produkowanej w CERN-ie w Genewie, a sam detektor umiejscowiony był w Gran Sasso, w laboratorium we Włoszech i on patrzył się bezpośrednio na pojawianie się tych neutrin taonowych, związki neutrin jonowych. No rzeczywiście odkrył to pojawianie się neutrin taonowych, wykazał, że te neutrina taonowe tam są. W tej chwili działają dwa eksperymenty akceleratorowe, to jest eksperyment T2K i NOVA. My bierzemy udział w T2K i T2K potwierdziło pojawianie się neutrin elektronowych w wiązce jonowych. Natomiast w tej chwili, NOVA również to zaobserwowała, natomiast w tej chwili obecnej te eksperymenty skoncentrowane się na badaniu takiej asymetrii oscylacji w neutrinach i antyneutrinach. I o tym troszkę później powiem, a na początku chciałam powiedzieć Państwu troszeczkę więcej o tym eksperymencie T2K, ponieważ nasza polska grupa neutrinowa właśnie w tym eksperymencie bierze udział. Nasza grupa została zapoczątkowana na początkiem lat 2000 przez profesor Danutę Kiełczewską i Ewę Rondio. Danuta Kiełczewska jako pierwsza brała udział w tych eksperymentach Super Kamiokande i K2K. I w tej chwili nasza grupa, nie tylko z NCBJ, ale również z tych wielu innych instytucji, które tutaj są wymienione,
jak Politechnika Warszawska, czy Uniwersytet Wrocławski, Śląski, czy IEJ w Krakowie, nasza grupa liczy około 25 osób, no więc jest nas wcale nie tak mało. I czym się zajmujemy? Sam eksperyment T2K, jak powiedziałam, jest eksperymentem akceleratorowym. My wyprodukujemy sztucznie wiązkę neutrin w J-Parku, wysyłamy ją na odległość blisko 300 km i poszukujemy oscylacji neutrin w tym dalekim detektorze, również Super Kamiokande, i patrzymy, jak te neutrina oscylują. Sama wiązka produkowana jest w ten sposób, że przyspiesza się protony do 30 G w akceleratorze, wysyła się je na tarczę. Produkowane są wtórne cząstki, takie jak piony i kanoony, które później się rozpadają, wybiera się takimi magnesami, kornami piony o odpowiednim znaku, dodatnie bądź ujemne, i one się mogą rozpadać bądź na neutrino jonowe, bądź na antyneutrino. I w ten sposób produkujemy wiązki neutrin i antyneutrin, tak z grubsza mówiąc. No i tutaj jest pokazane, ile powstaje neutrin tak mniej więcej w ciągu jednego dnia w akceleratorze, no więc liczba jest duża. Jakkolwiek my cały czas walczymy o zwiększenie intensywności wiązki, bo nam potrzeba tej statystyki. I co byśmy zmierzyli? No więc pierwsze, patrzyliśmy się na znikanie neutrin jonowych, czyli w dalekim detektorze można sobie zrekonstruować energię neutrina. I jeśli by nic się z tymi neutrinami jonowymi nie działo, to byśmy obserwowali taki rozkład energii neutrina. Natomiast to, co widać, to są te punkty i z najlepszym dopasowaniem pokazanym czerwoną linią, czyli jest zdecydowanie mniej. Nam rzeczywiście tych neutrin z wiązki ubywa i to jest konsystentne z tymi pomiarami poprzednich eksperymentów i neutrin atmosferycznych. I w ten sposób z grubsza wyznaczono ten kąt θ2,3. Jakkolwiek największym odkryciem do tej pory T2K było zaobserwowanie takiego procesu, że neutrina jonowe oscylują w neutrina elektronowe poprzez zarejestrowanie nadwyżki przypadków neutrin elektronowych. I to rzeczywiście w tym widać. I w ten sposób wyznaczono kąt mieszania θ1,3, który jest tam rzędu 8-9 stopni, czyli to jest kąt mniejszy niż ten θ2,3. My w tym detektorze T2K używamy również, poza tym dalekim detektorem, mamy taki bliski detektor zlokalizowany 280 metrów od początku miejsca, gdzie powstaje wiązka, i on nam bada te neutrina, które zanim jeszcze przeoscylują, czyli on nam dostarcza takiego referencyjnego pomiaru wiązki strumienia neutrin produkowanych, zanim one przeoscylują do dalekiego detektora. Jak również badamy w tym detektorze tak zwane przekroje czynne na oddziaływania neutrin, czyli jak te neutrina oddziałują. One mogą oddziaływać na różne sposoby i my te procesy w tym detektorze badamy. To, co w tej chwili robimy, nasz detektor był zbudowany, my próbujemy przebudować ten bliski detektor na przykład. Ten detektor pierwotnie, on miał taki detektor scintylatorowy, który służył za tarczę. To były takie paski XY zorientowane i pozwalało to na zlokalizowanie wierzchołka oddziaływania i rekonstrukcję przypadków. To było jest przełożone komorami projekcji czasowej. No ale jest skonstruowany tak, że widzimy tylko miony idące do przodu pod takimi mniejszymi kątami. No ale ten nasz daleki detektor Super Kamiokande, on ma pokrycie w 4pi. Po prostu w całym kącie bryłowym. No i gdybyśmy chcieli również w tym bliskim detektorze mierzyć te przekroje czynne, również być czułym na różne kąty idące miony pod innymi kątami. No i planujemy część detektora przebudować w ten sposób, że umieścimy również detektor scintylacyjny, tylko tutaj będziemy mieli takie sześcianiki 1 na 1 na 1 cm, no i tutaj przełożone też komorami projekcji czasowej, czyli to nam pozwoli na obserwowanie takich mionów pochodzących z oddziaływania neutrina, idących pod dużymi kątami, jak również to oczekuje się, że to obniży próg detekcji na przykład na protony, co nam pozwoli lepiej zrozumieć niektóre sposoby oddziaływania neutrin. No więc prototyp takiego detektora scintylacyjnego został zbudowany przed wakacjami i w czasie wakacji było testowane na wiązce protonów, mionów czy pionów w CERN-ie i w tych testach myśmy brali udział. Ja tam byłam z 2 stażystami z Uniwersytetu Warszawskiego i ci studenci w tej chwili analizują dane zebrane w czasie tych testów, no w celu przygotowania pracy magisterskiej. No dobrze, ale po co my to wszystko robimy? My chcemy poprawić precyzję naszych pomiarów, bo tak naprawdę w tej chwili główną taką tematyką eksperymentu jest porównywanie oscylacji, zadanie sobie pytania, czy neutrino jonowe w neutrino elektronowe oscyluje tak samo jak antyneutrino jonowe w antyneutrino elektronowe. Czyli my poszukujemy asymetrii między materią i antymaterią i ten proces jest odpisany przez taki parametr jak
delta CP, taką fazę łamania symetrii CP, czyli my chcemy opisać łamanie, sprawdzić, czy symetria CP jest w sektorze neutrinowym zachowana czy łamana. No i to jest badane w eksperymencie, jak powiedziałam, T2K i NOVA. I te eksperymenty w tej chwili pokazują niezupełnie konsystentne wyniki. My pokazujemy w T2K, że ta faza rzeczywiście powinna być różna od zera, czyli że ta symetria CP jest łamana i pokazujemy wynik rzędu, te najlepsze dopasowanie rzędu minus pi drugich. Natomiast w eksperymencie NOVA, no w zależności od tego, o jaką hierarchię mas, to jest tak, jak ułożone są masy neutrin, to w jednym wypadku oni potwierdzają, oni akurat pokazują tą delta CP od 0 do 2pi, czyli to, co odpowiada wynikowi T2K, to jest u nich 3pi drugich. No i dla odwróconej hierarchii mas to jest najlepsze dopasowanie, jakkolwiek jeszcze lepszy wynik oni otrzymują dla normalnej hierarchii mas i tutaj dla nich tym najlepszym dopasowaniem jest 0,17 pi. No więc to versus to nasze minus pi drugich, więc to jest troszkę inny wynik. Więc te wyniki nie są zupełnie konsystentne, więc my potrzebujemy więcej danych, potrzeba większej statystyki i potrzeba większych i bardziej precyzyjnych detektorów. I w tym celu projektuje się nowe eksperymenty. Jednym z takich eksperymentów jest eksperyment Hiper-Kamiokande, czyli my chcemy zbudować jeszcze większy detektor. Myśmy zaczęli od 3 kiloton w Kamiokande, teraz mamy 50 kiloton w Super-Kamiokande. Chcemy zbudować detektor, który będzie miał 5 razy więcej, no w pierwszej fazie tam 250-260 kiloton wody, też detektor Czernkowski, czytany fotopowielaczami. No i głównym celem to by było badanie oscylacji, a tutaj jest taki bardziej dokładny plan fizyczny tego eksperymentu. I ja bym Państwu chciała pokazać też filmik o hiperkamiokande.
Super Kamiokande is the largest underground neutrino observatory. Kontynuując, już właściwie przechodząc powoli do podsumowania, ja chciałam Państwu pokazać, jakie przyznano Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki neutrin. No i właściwie było pierwsza, bo została przyznana w 1988 roku, za odkrycie metody produkcji neutrina, czyli to jest też ten eksperyment, o którym Państwu mówiłam, udowodniający, że istnieje neutrino jonowe. No troszkę ironia losu pokazuje, że właściwie nagrodę za odkrycie samego neutrina, które miało miejsce kilka lat wcześniej, została przyznana w 1995 roku Raylesowi. W 2002 roku została przyznana tym panom nagroda za pionierski wkład w astrofizykę, w szczególności rejestracji neutrin kosmicznych, czyli to są te wybuchy supernowych, które zarejestrowano. No a kilka lat temu eksperymenty Super Kamiokande i SNO dostały Nobla za udowodnienie, że neutrina oscylują, czyli że one transformują ten swój zapach, zarówno w sektorze neutrin atmosferycznych, jak i słonecznych. No ale my nie wszystko wiemy o neutrinach. Jest jeszcze coś, co stanowi dość dużą zagadkę. Na przykład nie odkryto neutrin reliktowych, tych powstałych po wielkim wybuchu. My wiemy, że po inflacji powstało promieniowanie reliktorowe, powstawały gamy i neutrina i te gamy zostały zarejestrowane już w takich eksperymentach jak WMAP, czy są mierzone w tej chwili przez Plancka, natomiast nikomu nie udało się jeszcze zarejestrować tych neutrin pochodzących z tego promieniowania reliktowego. No ma to związek z tym, że przewidywana energia tych neutrin jest rzędu 10 do minus 6, 10 do minus 4 elektronowolta. Ona jest bardzo mała. W tej chwili te, które badamy, to atmosferyczne są rzędu 1 gigaelektronowolta, słoneczne rzędu elektronowoltów, no więc to jest zdecydowanie kilka rzędów wielkości w dół i nikt po prostu nie wie, jak takie neutrino zaobserwować. No więc myślę, że jak komuś by się to udało, to byłby kolejny Nobel. No a podsumowując, no wiele się zmieniło od momentu, kiedy Wolfgang Pauli zapostulował istnienie cząstki neutrina, kiedy je odkryto. My w tej chwili wiemy, że mamy 3 rodzaje neutrin o różnych zapachach. My znamy różne źródła tych neutrin i wiemy, że te neutrina oscylują. No jest trochę rzeczy, których nie wiemy i które badamy, jak ta asymetria między neutrinami i antyneutrinami, czy te neutrina reliktowe. No i oczywiście myślę, że Państwu pokazałam, że jest to dość dynamicznie rozwijająca się dziedzina fizyki cząstek elementarnych, no i zachęcam do śledzenia nowych wyników. Dziękuję. Może pytanie, jak była ta słynna rejestracja neutrin z tej supernowej, to ile było sztuk w końcu? To było rzędu 10-15. To nie była jakaś zastraszająca liczba neutrin. No jak to? Ale jednak były, bo one się pojawiły w krótkim odstępie czasu, po prostu taki ileś tych oddziaływań niskoenergetycznych neutrin pochodzących z supernowej. A drugie pytanie, takie tablicach cząstek elementarnych na Party to Data Group, co pół roku odświeżanych, jest taka rubryczka masa neutrino. I tam ta liczba trochę się zmienia. Ile ma się w tej chwili? Ojku, nie pamiętam, to jest rzędu elektronowoltów, to zależy są różne eksperymenty i to są eksperymenty badające bezpośrednio wyznaczające limit na masę neutrina i to są takie eksperymenty jak Mainz czy Karplin, natomiast ja o nich tutaj w ogóle nie mówiłam. My w tych eksperymentach oscylacyjnych my wyznaczamy masę neutrin, nie bezpośrednio masę pojedynczego stanu masowego czy pojedynczego neutrina, tylko my wyznaczamy delta m kwadrat, czyli kwadrat różnicy mas tych neutrin. I na przykład ten wynik w neutrinach atmosferycznych czy w tych neutrinach akceleratorowych, no to delta m kwadrat to jest 2,5 razy 10 do minus 3 elektronowolta w kwadracie. To są nieduże masy najprawdopodobniej. A trzecie pytanie to też w tej samej Party to Data Group tablicach jest podany czas albo czas życia protonu, który tam oscyluje w zależności od eksperymentu od 10 do 26 do 10 do 30 lat. Czyli w tych eksperymentach to będzie informacja uboczna, czy ona też jest celem tego eksperymentu? Tak jak powiedziałam, te eksperymenty tego wodnego Czerękowa, one były w ogóle
docelowo budowane w celu poszukiwania rozpadu protonów. Więc to był główny cel. I w tej chwili te ograniczenia właśnie na masy protonów pochodzą z tych eksperymentów. No mamy jeszcze większe, jeszcze bardziej precyzyjne. No i rozumiem, że tam się bada też jakby różne kanały, w jaki sposób miałyby się rozpadać te protony. I są po prostu limity, prowadzone są analizy na metodę i to jest limit na metodę i prowadzone są takie analizy w eksperymencie Super Kamiokande i na pewno to jest jeden z programów też eksperymentu Hiperkamiokande. On będzie też większy, bardziej masywny, tych protonów będzie więcej, więc ten limit najprawdopodobniej będzie jeszcze bardziej wyższy, prawda? I ostatnie pytanie już cyniczne. Ile kosztuje? Dużo. Ale jak się mówi o budżecie NASA, to padają liczby 14 do 20 miliardów dolarów. To nie aż tyle. Nie aż tyle. Nie aż tyle. Ale tu też taka historia, że na przykład w tym eksperymencie Super Kamiokande początkiem lat 2000 ten eksperyment opróżniono z wody w celu tam właśnie wymiany jakichś zepsutych fotopowielaczy czy modernizacji, czy czyszczenia tego detektora i w trakcie napełniania go jeden z tych fotopowielaczy na dole, on implodował, on się zapadł, detektor był napełniony tak do 2/3 i powstała fala uderzeniowa. I po prostu większość tych fotopowielaczy, które były pod powierzchnią wody, one uległy zniszczeniu. To trwało dosłownie sekundy, a koszty, straty były rzędu tysięcy milionów dolarów po prostu. To było rzeczywiście dość duże uderzenie w Japończyków, to było dość smutne, ja wtedy byłam w Japonii, natomiast trzeba powiedzieć, że po kilku dniach Yoji Totsuka, który był wtedy szefem tego eksperymentu, on powiedział, że ten detektor zostanie odbudowany, że oni znajdą na to pieniądze i rzeczywiście początkowo tutaj to było finansowane i przez Japończyków i częściowo przez Amerykanów też, ale i częściowo ten detektor zaczął działać chyba w 2002-2003 roku z połową fotopowielaczy. Ich było po prostu połowę mniej, to była taka druga faza tego Super Kamiokande, a później jak doprodukowano, bo trzeba było uruchomić w Hamamatsu linię produkcyjną tych fotopowielaczy. To wszystko trwa. Jak doprodukowano te nowe, to uzupełniono te brakujące. No ale żeby też ustrzec się przed kolejną taką implozją, to wymyślono, że te fotopowielacze wkłada się w taką formę akrylową. One są po prostu w takiej plastikowej obudowie, że jak któryś z nich imploduje, to nie stworzy fali uderzeniowej, żeby po prostu cała reszta też uległa. A ta przeszkadza w odbieraniu sygnału? Nie, z góry jest przeźroczysta. A jak to trzyma przeźroczysta, to znaczy daje kawałka widma, kawałku widma merytorycznego. Działa z tym już dość długo, mówię chyba od 2002-2003 roku, już dokładnie nie pamiętam. Bo widmo czerwonkopowskie nie jest nieznane. Myślę, że ci ludzie się tam w nim znają. Ten plastik był dobrany tak, żeby to przypuszczało, prawda? No to trzeba. Dobrze, ktoś jeszcze? Czekamy na wyniki, tak? A kiedy będą oczekiwane wyniki? Wyniki z czego? No z Super Kamiokande T2K w tej chwili mamy. My cały czas zbieramy dane i dodajemy tych statystyki po prostu do tych analiz i te analizy są jakby coraz bardziej precyzyjne. No tak jak powiedziałam, kolejna faza to jest zbudowanie tego jeszcze większego detektora Hiperkamiokande, jak również udoskonalenie wiązki, że my chcemy, żeby ta wiązka była bardziej intensywna, żebyśmy mieli więcej tych oddziaływań, żebyśmy mieli większą statystykę tych zebranych danych. No i ten eksperyment, on został Hiperkamiokande w tej chwili tak częściowo zatwierdzony właściwie. On ma finansowanie z Uniwersytetu w Tokio i oni obiecali, że rozpoczną budowę w 2020 roku, 19-20. Natomiast planuje się, że on zacznie zbierać dane w 2026. Także no troszkę czasu jest, ale do tego czasu powinno działać jeszcze T2K i próbować zmierzyć te neutrina i antyneutrina. Jeżeli nie masz takie krótkie pytania, czy tylko sami Japończycy finansują Hiperkamiokande? Nie, na pewno z tego co mówili, nie mogą sami Japończycy tego sfinansować. W tej chwili w eksperymencie i T2K i Hiperkamiokande jest duża grupa fizyków i z Europy, i z Kanady, i Stanów Zjednoczonych. No więc tu są prowadzone dyskusje, oni oczekują, że ten eksperyment będzie finansowany częściowo właśnie przez inne kraje członkowskie. No bo sami tego raczej nie sfinansują.
póki skarbonek już jest Dobrze, w takim razie dziękujemy Pani bardzo Ja również serdecznie. dziękuję.